Czy państwo powinno nas wychowywać? Sin taxes. Podatki od grzeszków. Państwo potrzebuje pieniędzy, coraz więcej, więc nakłada podatki, żeby te pieniądze mieć. Aczkolwiek nakłada je argumentując na różne sposoby. Między innymi argumentuje, że jak nałoży podatek na alkohol, to będziemy mniej pić, a jak na tytoń, to będziemy mniej palić. Albo spożywać mniej cukru. Od stycznia 2021 roku w życie wchodzi opłata cukrowa, którą obłożone będą napoje zawierające cukier, w tym napoje alkoholowe. Wysokość opłaty zwiększać będzie obecność w produkcie kofeiny, tauryny i guarany. Oficjalne powody wprowadzenia opłaty cukrowej to zdrowie nas wszystkich. A każdy, kto się wczyta szczegółowo w projekt ustawy, dowie się, że de facto chodzi tylko i wyłącznie o wpływy budżetowe. Gdy zobaczyliśmy projekt ustawy o prozdrowotnych nawykach konsumenckich, można było zauważyć, że ona koncentruje się tylko i wyłącznie na wprowadzeniu tak zwanej opłaty od cukru w napojach słodzonych. To znaczy nie ma tam żadnego programu, który miałby budować zdrowe nawyki Polaków, który miałby uświadamiać, jak się zdrowo odżywiać, który miałby faktycznie wpłynąć na to, że Polacy będą spożywali tego cukru mniej. Jedynym instrumentem, który był tam przewidziany, było właśnie wprowadzenie tej dodatkowej opłaty i rząd wierzy, przynajmniej tak nam chce powiedzieć, że wierzy w to, że narzucając ten dodatkowy podatek, wszyscy Polacy zaczną spożywać mniej cukru. Niestety tak to nie działa. Wprowadzenie opłaty cukrowej nie spowoduje, że te produkty będą z mniejszą ilością cukru. Z uwagi na to, że owoce wykorzystywane do produkcji tych napojów mają kwaśny i cierpki smak, nie można zmniejszyć ilości dodanego cukru. Takie napoje byłyby niepijalne. Przecież państwo potrzebuje pieniędzy. Więc gdybyśmy tak nagle przestali pić i palić, no to co państwo by opodatkowało, żeby mieć pieniądze na różnego rodzaju świadczenia społeczne? Wpływy z akcyzy. No bo tak nazywają się podatki od grzechu, plus podatki od konsumpcji tych artykułów, których konsumpcja jest grzechem, bo przecież w Polsce płaci się VAT od akcyzy. Najpierw nakłada się akcyzę, a potem na cenę wraz z akcyzą nakłada się VAT. Są ważniejsze dla budżetu niż inne podatki, na przykład podatek dochodowy. Więc tak naprawdę, jak politycy mówią, że to dla naszego dobra nakładają te podatki, to ściema. Nakładają te podatki dla własnego dobra, żeby mieć więcej pieniędzy na przekupywanie nimi wyborców. Gdy przeniesiemy się w przeszłość, w Narodowej Strategii Onkologicznej mogliśmy przeczytać, że podatek od cukru zostanie wprowadzony w roku 2022. I nagle na 4 dni przed Wigilią 2019 roku podatek cukrowy ujrzał światło dzienne z datą wejścia w życie 1 marca 2020 roku. Skąd ten pośpiech? Odpowiedź bardzo prosta. Rząd potrzebował szybko pieniędzy. Państwo powstało albo w drodze podboju, albo w drodze umowy. Jak to było z tym królem Popielem, to my dokładnie nie wiemy, ale za to wiemy, jak powstawały Stany Zjednoczone Ameryki. Tam pielgrzymi, ojcowie, założyciele, płynąc do Nowego Świata, jeszcze na statku Mayflower, podpisali umowę społeczną, tak zwany Mayflower Compact, co pokazuje, że te nowoczesne państwa jednak mają u swoich podstaw zgodę obywateli. No, więc jeżeli obywatele lubią pić i palić, to inni obywatele nie powinni im tego zabraniać, ba, nie mogą im nawet tego zabraniać. Choć może się wydawać, że podatki od grzechu uzdrawiają społeczeństwo, bo na przykład spada liczba osób palących, to tak naprawdę są chwytem obliczonym na wpływy budżetowe. Społeczeństwo jest zdrowsze, mniej pali, pije i przegrywa w kasynie, im bogatsze i lepiej wyedukowane, a nie im wyżej opodatkowane. Gdyby państwu rzeczywiście zależało na naszych zdrowych nawykach, nie zachęcałoby nas do hazardu, czyli marnowania pieniędzy na kupony narodowej loterii.
Trudno się jednak dziwić, że to robi. Totalizator sportowy tylko w 2019 roku odprowadził do budżetu państwa ponad 1 miliard złotych w ramach podatku od gier.